Cześć, witajcie ponownie na kanale Wojwak Bricks, a dzisiaj oprócz Dnia Dziecka jest też wielkie święto, ponieważ LEGO wydało zestaw, który nie jest samochodem sportowym i jak widzicie przed Wami najnowszy zestaw 42242 Mercedes Unimog. Składa się z 1189 elementów, katalogowo kosztuje 520 zł. Na pudełku mamy informację, że będzie tutaj pneumatyka. Z tyłu pudełka możemy zobaczyć, że będzie sporo funkcji. W środku znajdziemy 9 ponumerowanych torebek z klockami, luzem 4 opony, nieduży blankiet naklejek, osobno zapakowane giętkie elementy do pneumatyki, no i oczywiście instrukcję. Nie ma żadnego wprowadzenia. Kroków jest 427 i na końcu wykaz wszystkich elementów. Skończyłem pierwszy etap i już wiem, że będzie dobrze, gęsto i dużo mięsa technikowego. Jak widzicie, mamy dyferencjał centralny, wyjście do tylnej oraz do przedniej osi. Do dyferencjału centralnego mamy dodatkowo podpięte koło zębate 8 i moc będzie szła tutaj do tłoków. Z kolei tutaj mamy rozpoczęty mechanizm do przechylania skrzyni. Mamy wyjście do sterowania, tutaj zmianę kierunku, przejście do elementu ślimakowego, do którego jest podpięte koło zębate 8 i zapewne tutaj będą na sztywno podpięte elementy, które będą nam przechylały skrzynię. W drugim etapie podpinamy tłoki, dobudowujemy tylną część ramy i rozbudowujemy funkcję przechylania skrzyni. Jak widzicie, doszły nam te dwa elementy, które będą nam tą skrzynię przechylać. Jestem na samym końcu trzeciego etapu budowy. Zostało mi podpięcie przedniego zawieszenia, ale zanim to zrobię, pokażę Wam, jak wygląda skręt. Tutaj mamy belkę, tą szarą, która będzie nam skręcała kołami. Po wyjściu z dyferencjału mamy tutaj wpięte kardany po obu stronach i w ten sposób będzie się odbywał skręt. No niestety będzie symboliczny. Podpiąłem już pierwsze zawieszenie. Tutaj pamiętacie ten łącznik połączony z tą belką do skrętu. Ten łącznik jest podpięty tutaj do dwójki kulowej i tutaj mamy wyjście do sterowania tym skrętem. Na każdej osi mamy dyferencjał plus dyferencjał centralny. Z przodu i z tyłu mamy zawieszenie oparte na żółtych amortyzatorach. Wreszcie zestaw, gdzie jest fenomenalny proces budowy, bardzo technikowy, mnóstwo mięcha, a jeszcze nie doszliśmy do funkcji pneumatycznych. Kolejne 3 etapy to konstruowanie kabiny i jej wnętrza. Następnie od 7 etapu zaczynamy budowę dźwigu wraz z pneumatyką. Tutaj wszystkie mechanizmy, funkcje nie będą ukryte, jakoś zabudowane, dlatego też wrócę do Was już po zbudowaniu całego Unimoga. I Unimog jest już gotowy. Proces budowy był genialny, bardzo gęsty, zbity, naszpikowany mięsem technikowym. Poza chwilowym odpoczynkiem na kabinę, to cały czas budujemy mechanizmy, funkcje. Tak jak ładowarka kołowa Volvo była świetnym zestawem, tak tutaj jest moim zdaniem jeszcze lepiej. Jestem naprawdę bardzo miło zaskoczony, chociaż to jest trochę dziwne, że jestem zaskoczony tym, że technik jest technikowy, no ale LEGO niestety w ostatnim okresie przyzwyczaiło nas do bardzo jałowych zestawów. Oczywiście są tutaj też wady, ale o tym powiem Wam za chwilę, albo może od nich zacznijmy, bo i tak one są powiązane de facto z funkcjami. Zacznijmy od skrętu.
I tak jak mówiłem już podczas budowy, jest on tutaj symboliczny. Jest to w jakimś stopniu zrozumiałe ze względu na to, że jest to nieduży model. Mamy tutaj zawieszenie, dyferencjał na przedniej osi i jeszcze trzeba było wrzucić tutaj skręt. Największą wadą tutaj moim zdaniem jest usztywnienie konstrukcji, ramy, bo jak widzicie on tutaj po środku się cały ugina. Nawet jak rozłożymy podpory, a żeby skorzystać z funkcji dźwigu, no to właśnie tutaj musimy dosyć mocno naciskać na pompkę. I niestety cały czas podczas testowania miałem wrażenie, że on mi się tutaj złamie w pół. Możemy sobie otworzyć przednią maskę i zobaczyć, jak działają ruchome tłoki. Zawieszenie jest bardzo twarde. Nie polecam testowania zawieszenia naciskając tutaj na środek Unimoga. Dlaczego, to już przed chwilą powiedziałem. Tutaj czarnym kołem zębatym możemy sobie przechylić skrzynię. Oraz otworzyć tylną klapę. Po obu stronach mamy podpory, które sobie otwieramy ręcznie. Pneumatyka odpowiada nam za podnoszenie i zginanie ramienia. Tutaj mamy dwie wajchy, którymi sterujemy tymi funkcjami. Są również obrazki, w jaki sposób je przestawić, żeby albo podnieść, albo opuścić ramię. Te dwie funkcje są oparte na siłownikach. Mamy jeszcze funkcję obracania całego dźwigu w prawo bądź w lewo. Tutaj mamy przejście do elementu ślimakowego, do którego podpięte jest małe szare koło zębate. Następnie idziemy do góry, do czarnego koła zębatego, które jest połączone z obrotnicą. Obrót jest to 180 stopni. Z tego co pamiętam, chyba nie da się go obrócić o 360. Nie, tutaj nam się blokuje, więc jest nawet większy zakres niż 180 stopni. Dodatkowo mamy tutaj paletę, którą możemy sobie załadować na skrzynię. Chociaż przy pneumatyce trudno to zrobić precyzyjnie, dlatego ja nie jestem jakimś wielkim fanem. Ja jednak wolę mechanizmy oparte na standardowych siłownikach, kołach zębatych, bo wtedy rzeczywiście można każdy załadunek czy wyładunek wykonać precyzyjnie. Są też otwierane drzwi. W środku mamy kierownicę, fotele. Przedni znaczek Mercedesa jest nadrukiem. Jeśli chodzi o wielkość, to nie jest to duży zestaw. Zresztą bardzo dobrze to widać, jak postawimy obok Mitsubishi za 275 zł. Podsumowując, pod względem procesu budowy oraz funkcji jest to naprawdę bardzo dobry zestaw. Minusem jest promień skrętu oraz usztywnienie konstrukcji. Jak zawsze czekam na Wasze komentarze, co Wy sądzicie o tym zestawie, a z mojej strony to wszystko. Trzymajcie się i do zobaczenia w kolejnych filmach.